Dobry diabeł, co? Dobrota. Dobrota. Dobra. Lokalne taksówki bywają różne. Teraz zabrałem się tutaj do świątyni jednej z panem. Samochód kompletnie zdezelowany, ale klimatowo, tak? Pewna odskocznia od europejskości. Dobry diabeł, co? Dobrota. Dobrota. Dobra. Wygląda. Ogólnie za ten przejazd zapłacę mniej więcej troszkę ponad $1. Dystans około tam, nie wiem, kilku kilometrów. No nie jest to dużo. Na pewno w porównaniu do takich cen zachodniej Europy. Ale jest kwestia taka, że tutaj jest dużo tańsze paliwo niż w Europie. Bo paliwo tutaj, z tego co się orientowałem, to jest 1/3 ceny paliw w Europie. Czyli jakoś to się kalkuluje w sumie na to samo, nie? Dzisiaj się wybrałem do drugiego, najstarszego chronologicznie po Karnaku kompleksu świątyń, czy raczej świątyni. Z tego co wyczytałem, wybudowana była, czy zaprojektowana i stworzona przez królową egipską, która stała się faraonem. Dość sporo tam było jakiegoś zamieszania, z tego co wyczytałem, czy kontrowersji, bo dana królowa, czy dana faraonka twierdziła, że jest potomkiem Amona-Ra, tak? Czyli że jest potomkiem Boga i tak dalej. No i tam były, z tego co wyczytałem, tak pośrednio z historii Egiptu, no były jakieś konfrontacje pomiędzy tą faraonką a innymi i tak dalej, i tak dalej. Także jest to drugi pod względem charakteru, pod względem wybudowania, drugi kompleks świątyń w Luksorze. Najmłodszym kompleksem jest właśnie świątynia w Luksorze. Różnica w powstaniu tych świątyń jest około 500 lat, czyli jakby nie było spory dystans czasu, nie? Pomiędzy świątynią w Karnaku a świątynią luksorską. Tą świątynię ze świątynią luksorską dzieli około 100 lat, z tego co się zorientowałem. Lecę zwiedzać. Co do kosztów wstępu, to oficjalna strona podaje 240 leja, czyli 240 egipskich funtów. Natomiast tutaj na drzwiach jest 360. I teraz się zapytałem ekspedienta w kasie, w czym jest problem, dlaczego dzisiaj sprawdzałem oficjalną stronę. Dzisiaj sprawdzałem oficjalną stronę i na stronie jest o 120 lei taniej, nie? On nie wie w sumie. Mówi, że strona nie została uaktualniona i cena oficjalna jest 360. Nie jest to duża różnica, nie? Nie jest to duża różnica pomiędzy cenami. 100 lejów to raptem jest na chwilę obecną $2,5.
czy tam półtora euro, 8-10 zł różnicy, ale jakby nie było, zawsze jakaś forma zniekształcenia dla turysty, nie? Że turysta czuje się w miarę oszukany. Oczywiście turystyka to wielki biznes, zawsze był i zawsze jest i z pewnością trzeba na tej turystyce zarabiać, szczególnie jeżeli są kraje takie jak Egipt, mają takie potencjały pod względem historycznym, pod względem możliwości. Ale co jedyna rzecz mnie troszkę tak ubolewam nad jedną rzeczą, jest to, że gdy patrzymy na ceny atrakcji turystycznych, to są dwie ceny. Jedna cena jest dla obywateli Egiptu i Arabii, czyli Arabów, a druga cena dla osób z paszportami obcokrajowców. A różnica pomiędzy tymi cenami jest dość spora, bo jest to prawie 10-krotność ceny. Czyli bardzo trochę nie wiem jak to powiedzieć. Bardzo nie fair pod tym względem, bo rozumiem są możliwości takie w wielu instytucjach kultury, że osoby zamieszkujące w danym regionie, posiadające jakąś kartę mieszkańca i tak dalej, mogą korzystać za darmo, bo płacą w tym akurat mieście, regionie podatki, a turyści czy tam osoby odwiedzające ponoszą jakąś troszkę opłatę. Ale różnica 10-krotna i kategoryzowanie tego na obywateli Egiptu i Arabów, bo Arabów tutaj jest całe plemię północnej Afryki, i obywateli krajów innego kontynentu, czy krajów europejskich, no to już jest trochę nie tego. No jakoś tak nie fair, nie? Ale co zrobić? Co kraj, to obyczaj. Wczoraj też wyczytałem, że właśnie polscy archeologowie wraz z egipskimi tą jedyny kompleks świątyń jakoś odrestaurowali. W sumie polscy archeologowie ponoć uznawani są za jednych archeologowie i konserwatorzy z jednych z najlepszych na świecie. Tak przynajmniej wyczytałem w internecie. Widzicie to? To jest pewien wandalizm, który następował w pewnych okresach czasu. Jak wczoraj wyczytałem, po kulturze egipskiej była kultura i rzymska, i koptycka, czyli bardziej chrześcijańska. I ludzie po prostu tutaj, którzy czy rabowali groby, czy świątynie, również ją wandalizowali, czy pozostawiali swój ślad kulturowy. Widzicie ten otwór na górze? Przewodnik, znaczy jeden z tubylców mi wyjaśnił, że był to otwór na oświetlanie ze słońcem, ogólnie rzecz biorąc. Słońce padało tutaj i tam się po prostu doświetlało. Ponoć w roku są tylko 2 dni, kiedy to się wszystko łączy, tak w tej kondygnacji, czy tam jak to się nazwać. No i gdy był ten dzień jakoś tam łączenia tego, no to tutaj się odbywała ceremonia. Tak jak sądziłem, pogoda latem, czyli od maja do końca października jest tutaj w Egipcie, w Luksorze
przekraczająca 40 stopni. Na słońcu z pewnością jest zdecydowanie więcej. Dzisiaj jest 27 wedle pogody, ale na samym słońcu to jest dosłownie patelnia. Można tutaj jajko ugotować bez oleju, że tak powiem. Także będziecie się wybierać do Egiptu, jeżeli nie chcecie tylko spędzać czasu na plażach, ale pozwiedzać wszystkie relikty, wszystkie świątynie i tak dalej, te atrakcje turystyczne, to chyba najlepszym rozwiązaniem jest przyjechanie do Egiptu od początku, końca października do końca marca, tak jak ja teraz jestem, bo w innych terminach jest tutaj po prostu nie do wytrzymania i zwiedzanie takich atrakcji turystycznych równa się z nieprzyjemnym doświadczeniem, można powiedzieć. Słońce przegrzewa bardzo mocno. Wiecie, na czym się przyłapałem ostatnio? Na tym, że będąc w Kairze, poszedłem do muzeum, do jednego, później do drugiego i w drugim muzeum już na przykład widziałem artefakty tam z VI, czy tam XIV, czy tam XV wieku i tak, kurde, XV, VI wiek, co to jest? Nie? Tak to jest, jak się zobaczy jakieś tam rzeczy wyprzedzające czas o parę tysięcy lat, czy rzeczy, których wiek jest parę tysięcy lat, a później inne rzeczy jakoś mniejsze robią wrażenie. Moim ostatnim przystankiem podróży turystycznej po Egipcie jest Muzeum Luksorskie, w którym można znaleźć większość artefaktów, które zostały wykopane w rejonie właśnie Luksoru, czy Doliny Królów. Doliny Królów, której ja nie odwiedzę niestety tym razem, ze względów kilku. Jeden ze względów było to, że było bardzo gorąco, żeby wczoraj iść zwiedzać. Drugim względem było to, że jestem już trochę przemęczony kulturową eksploracją Egiptu, bo jakby nie było, zwiedziłem chyba 7 czy 8 takich atrakcji turystycznych. No i Dolinę Królów zostawiam sobie na kolejną wizytę w Egipcie. Jest jeszcze jeden niuans, ponieważ Dolina Królów jest najdroższą atrakcją turystyczną, a jednocześnie można tylko zwiedzić 3 grobowce. Czyli jest najdroższą, ale w sumie najmniej tam można zobaczyć. Coś, co w sumie dla mnie się ogólnie nie kalkuluje jako turysty, aczkolwiek to jest jedna z najpopularniejszych atrakcji regionu luksurskiego. Dla mnie priorytetem było zobaczenie świątyń, czyli świątyni luksorskiej, jak również Karnaku. Także swoje priorytety odhaczyłem. Natomiast Dolinę Królów bardzo prawdopodobne, że uda mi się zobaczyć kiedyś w przyszłości. W Dolinie Królów jest kilka z pewnością ciekawych rzeczy do zobaczenia, ale większość artefaktów znajduje się właśnie w Muzeum Luksorskim, do którego właśnie zmierzam. Pozdrawiam! Przeprawa przez port po łódkach nie jest aż taka łatwa, no bo trzeba czasami się powspinać. W tym wypadku jest dość proste, ale jak wchodzimy, to musiałem po dachu włazić. Taka sytuacja.
Widzicie te statuetki? One były wkładane do grobowców jako sługowie pośmiertni dla umarłych. Im kto był bogatszy, tym więcej takich sługów miał. Po śmierci oczywiście, nie? Małe statuetki, które miały za zadanie, wedle deskrypcji tutaj, pomagać w życiu pozaśmiertnym. Jak na przykład w rolnictwie, czy na przykład w jakichś uprawach, wedle mitologii starożytnego Egiptu. I tak jak wyczytałem, to muzeum jest zdecydowanie w lepszej kondycji niż stare muzeum w Kairze. Można to dostrzec bezproblemowo. Artefakty są tutaj dość solidnie umieszczone i oddzielone w niektórych wypadkach od zwiedzających, bo w starym muzeum egipskim w Kairze, bardzo klimatowym w pewnym sensie oczywiście, jest troszkę taki nieład, powiedzmy. No tutaj widać, że jest bardziej się postarano, żeby te artefakty znalezione w regionie Luxuru, bo są tu artefakty zarówno z Doliny Królów, jak również z Karnaku czy ze świątyni luksorskiej. Te artefakty, które mogły przetrwać jedynie w muzeum oczywiście, nie? Naprawdę warto odwiedzić. Mimo że to z pewnością nie jest priorytetem na liście zwiedzających, na liście dla zwiedzających osób w okolicy Luxoru, to jak najbardziej polecam. Są też mumie. Ja nie wchodzę, bo się boję. Nie, żartuję. Zmarłych nie trzeba się bać. Trzeba bać się żywych. Mimo wszystko ciarki trochę przechodzą. Z tego co wyczytałem, najprawdopodobniej jest to Ramzes I z XIX dynastii. Sam proces tej mumifikacji jest bardzo interesujący, bo jakby nie było, to jest prawie 5000 lat, a stan rozkładu ciała jest taki, powiedzmy, no zazwyczaj są to same kości, nie? Nawet po 100 czy tam 200 latach. A tutaj widać, że tak jakby mieli ten proces mumifikacji czy balsamifikacji w starożytnym Egipcie opracowany można powiedzieć, że do perfekcyjności. Nie znając alchemii, ani nie znając współczesnej medycyny, czy chemii tak zwanej, nie? Nie będę wam ściemniał, oglądając te mumie, troszkę mnie ciarki przechodziły. Takie, kurczę, powiedzmy, niespotykane, nie mam zwyczaju oglądać trupów. Nie jest to moim zainteresowaniem, także tak emocjonalnie trochę. Niesamowite. Większość grobów faraonów była już okradana w czasach antycznych, czy nawet za czasów starożytnego Egiptu. Włamywano się tam i kradziono drogocenne przedmioty, czyli złoto, srebro, tkaniny. Ale niewiele się z tego zostało, ogólnie rzecz biorąc. Pewne rzeczy, które są dostępne w muzeum. Dlatego ja też wolałem skorzystać z przyjścia do muzeum tutaj, niżeli odwiedzić samą Dolinę Królów, w której praktycznie poza grobowcami artefaktów żadnych nie ma do zwiedzenia, nie? Nie wiem, jak wspomniałem, Dolinę Królów sobie zostawiłem na przyszłą wizytę w Egipcie, którą mam nadzieję będę mógł wykonać w najbliższych, nie wiem, kilku latach.
gdzie można studiować historię, można studiować starożytny Egipt w książkach, można oglądać Indiana Jonesa i podobne temu filmy przygodowe, ale jednak przybycie do Egiptu i zwiedzenie tych artefaktów na żywo naprawdę zmienia perspektywę widzenia. Ja nie jestem specem od starożytności ani antyczności, nie jest to moja specjalizacja, ale muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem i każdemu polecam.